Przyszło! Dobra. Siur... Ale się zasiurbałem. Hejka kochani, dzisiaj znowu wracam z Bartkiem. Cześć. Jesteśmy stypendystami Rządu koreańskiego. GKS z roku 2024. Ja jestem w Yonsei University, Bartek jest w Korea University. Obydwoje Obydwoje. jesteśmy teraz na Tak. tym programie językowym. To jest nasz ostatni już tutaj semestr. Zaczynamy za miesiąc faktycznie już nasze studia, ale na ten program językowy, który oferują nasze szkoły, może zapisać się każdy. Nie trzeba zdobyć tego stypendium, żeby odbyć taki program językowy i nie musi on trwać rok, tak jak w naszym przypadku, tylko każdy, kto jest zainteresowany nauką języka w Korei, może zapisać się na taki program językowy do którejś z takich placówek. W tym filmiku chcielibyśmy trochę powiedzieć o naszym takim doświadczeniu. W zależności od szkoły ten program jest inny, podręczniki są inne, a przede wszystkim nauczyciele są inni, więc jest trochę różnic. A, jeszcze musimy się pochwalić. Przyszły wyniki naszego egzaminu państwowego TOPIK Tak, z koreańskiego. to też oznacza, że możemy zacząć studia właśnie od marca. Zapisuje się na semestr. Semestr trwa około 10 tygodni i można się zapisywać właśnie co semestr. I już wspomnieliśmy, że warto się kierować właśnie tymi datami, kiedy zaczyna się dany semestr, kiedy się kończy dany semestr i tak dalej. Te daty rozpoczęcia, lokalizacja szkoły, jeśli nam zależy gdzie w Seulu. To jest I ważne. też chyba jednak ten aspekt, ile kosztuje ten kurs, to jest w takim razie ważne, bo Tak. są duże różnice w cenach pomiędzy szkołami. Myślę, że warto powiedzieć o takich ukrytych kosztach może. Ktoś aplikując na ten program, to musi za niego zapłacić, a też warto powiedzieć, że podręczniki nie są najtańsze, więc to jest też koszt. Akademiki, nie wszystkie uniwersytety oferują akademiki dla studentów. Tak, Na przykład więc- mój tylko miesiąc oferuje, nie miesiąc, tylko pierwszy O, pierwszy semestr. No. koło KLI, koło Mhm. Instytutu Nauki Koreańskiego jest od razu akademik, w ogóle one są połączone dołem, więc bardzo fajnie. To jest akademik dla osób tylko, które przyjechały z zagranicy i on się łączy, to nie jest tylko szkoła językowa, ale także studenci z wymiany, więc ogólnie ten akademik jest bardzo taki oblegany Ale- i często się kończy tak, że studenci nie mają tam No właśnie. miejsc. Mój kolega, który przyjechał tutaj na wymianę właśnie na Jonce, to on musiał szukać sobie jakiegoś Airbnb w sumie tak trochę na ostatni moment, no bo wiadomo, że te zapisy na akademik, no to są na przykład nie wiem, miesiąc przed tak, przyjazdem. Tak samo Korea też ma specjalne akademiki dla osób z zagranicy, ale przez to, że są tak oblegane, to jest zasada, że możesz maksymalnie jeden semestr szkoły językowej, czyli to jest 3 miesiące. Także jak ktoś planuje na przykład na pół roku przyjechać, no to sorry, ale po 3 miesiącach musi sobie znaleźć mieszkanie Tak. samemu. Chyba warto patrzeć na przykład podręczniki danej szkoły. Zerkając w podręcznik, szczególnie dla tych osób, które już mają trochę wiedzy o koreańskim i potrafią tam zobaczyć, zrozumieć trochę ten podręcznik, to patrząc na ten podręcznik można mniej więcej zobaczyć, na czym się skupia ten podręcznik. Będą takie, które bardzo dużo słownictwa będą miały swoje, a będą takie, które jak zobaczycie polecenia zadań, to będą ciągle tylko przedyskutuj coś z kolegą i tak dalej, Tak. no to już od razu widać różnicę, co jest. Tak, jak Bartek mówił, że mają te Ilban Ban Tak, i akademii. Academic Ban, no to mogą niektóre bardziej się skupiać na tym, żeby, nie wiem, dobrze napisać topic, niektóre, żeby dobrze im szło na studiach, dobrze prezentować. Ważne jest, żeby zrobić research. Tak. Wiadomo, że nie wszystkie informacje są, ale taki research zawsze Zawsze pomaga i to zawsze są można informacje też- na stronie. Tak, informacje na stronie, ale myślę, że A zawsze, patrząc, też, no, zawsze sorry. też można napisać po prostu maila albo zadzwonić. No. No, choć z mailami do Korei to nie jest łatwo, a telefony też. No ale nie, ale po angielsku może Nie, w się... szkole językowych na ogół ktoś tam zawsze jest Tak. po tym angielskim. Tak. Więc teraz trochę powiemy o naszym doświadczeniu i o tym właśnie, jak wygląda nauka. Jakby popatrzeć na te poziomy, to pierwsze 2 poziomy to jest ten podstawowy, także no musisz się uczyć podstaw. 3., 4. to jest szczebnie zaawansowany, więc są nowe rzeczy, więcej słownic, ale są to takie rzeczy, które się używa w codziennym koreańskim, a 5. i 6. to jakby nie patrzeć, to są poziomy zaawansowane, więc faktycznie tematy, które tam się pojawiają, to już nie są takie, że z kolegą sobie porozmawiasz na co dzień, tylko takie już szczególnie na 6. teraz to, co ja przerabiam, typu czy jest potrzebne zjednoczenie Korei Północnej z Południową,
albo jakie uważasz problemy współczesnej edukacji. To są No. problemy, które Też mam takie. trzeba się samemu zastanowić, zrobić trochę research, mieć swoją własną opinię, już pomijając samą trudność w rozmawianiu o tym i wiadomo jakie słownictwo jest wtedy do nauki po koreańsku. Tak. Jakby każda szkoła językowa będzie miała inny program, tak jak już od razu przed chwilą zauważyliśmy, że u mnie Kioksik były na trzecim poziomie, u Laury było od razu z tego Na co powiedziała na pierwszym, chyba. także trudno jest porównywać, niemniej jednak ten poziom wzrasta i szczególnie między poziomami ten przeskok. Tak. Skończysz podręcznik 2 i zaczniesz podręcznik 3 i 3 od razu zobaczysz, że jest o wiele trudniejsza. Tak, w czwartym levelu rzeczy, które mieliśmy na przykład do pogadania, jakby takie tematy do rozmów, to faktycznie już były takie, wiecie, takie toron, takie jakieś, że trzeba pokazać swoje zdanie, swój region jakoś wyrazić, ale to po prostu były nadal takie, powiedziałabym, takie proste tematy. O, czy jesteś bardziej konserwatywny, czy bardziej taki otwarty No. na zmiany. Czyli to było coś takiego na czwartym levelu, a znowu na piątym, no znowu na przykład mamy, co sądzisz o edycji DNA? No. I ja mam takie, że nawet nie wiem po polsku co powiedzieć. I wydaje mi się, że ten piąty level to jest taki największy przeskok w ogóle w tej całej ścieżce, a szósty to już jest taki, jakby to powiedzieć, takie Kontynuacja piątego. przyklepanie tej wiedzy i faktycznie wykorzystanie jej chyba Tak. podczas mówienia i w ogóle korzystanie z języka. Ale faktycznie jest tak, że te poziomy 5 i 6 są takie bardziej, można powiedzieć, abstrakcyjne. Tak. To już nie jest coś takiego, że ktoś się uczy koreańskiego tak dla siebie, żeby ze znajomymi porozmawiać, to już raczej ten 5 i 6 poziom nie jest na tyle przydatny, co 3 i 4. 5 i 6 to raczej dla kogoś, kto zawodowo będzie chciał wykorzystywać koreański, albo idzie na studia, do pracy. Tak. Idą na przykład klasy, to zazwyczaj to są chyba takie mega optymalne liczby narodowości. To jest mega dużo, mega różnie. Mamy chyba oboje przewagę Chińczyków. Tak, no nie ma co ukrywać, że 70% studentów w szkołach językowych to będą Chińczycy. Najwięcej będzie osób z Azji, Tak. Europa to zdecydowana mniejszość i przygotować się, że połowa twojej klasy co najmniej to będą osoby z Chin. Jaka jest atmosfera w tej klasie? No to jest przeróżna z doświadczenia, bo od tego 3., 4., 5., 6. poziom byłem i po prostu zależy jakie trafisz osoby. Są osoby zmotywowane faktycznie, a są osoby kompletnie, mam wrażenie, jakby wiesz, rodzic ich posłał i się nie uczą. Ale wydaje mi się, że to już nie zależy od narodowości, Tak, tylko nie, po prostu ale mówimy to tutaj ogólnie o jak studentach. wygląda, że jest taka opinia, że koreańskie szkoły są takie super strict i mocna nauka, no to jednak szkoły językowe mam wrażenie, że są bardziej takie pod tym względem global, że to nie jest tak, bo może ktoś się przerazi, że jak się pojadę uczyć koreańskiego w Korei, to zaraz mnie tam zawalą nauką i nie będę miał życia własnego. Nauczyciele i ten jakby program nie jest tak skonstruowany, że zostaniesz przytłoczony nauką, tak? Wiadomo, że to nie jest tak, szczególnie na tych późniejszych poziomach, że nic się nie uczysz i przechodzisz dalej, ale Po prostu trzeba chyba sobie swój własny sposób nauczania, jakoś nauki tak przyswoić i nauczyć się też tego, jak się uczyć na sprawdziany, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś takie, w sensie sprawdzian i w mojej szkole, i w twojej szkole ma jakieś swoje schematy, więc też wiesz, jak się uczyć, nie? Tak. Jeśli chodzi o nauczycieli, mamy tak samo, że mamy 2 nauczycieli na semestr i jak już wspominaliśmy, zajęcia trwają 4 godziny, z przerwą co godzinę. 2 pierwsze godziny to jest jeden nauczyciel, 2 drugie godziny to jest drugi nauczyciel. Pierwszy nauczyciel to jest gramatyka i słownictwo i to są 2 pierwsze godziny, a 2 drugie godziny to pierwsza godzina to jest czytanie i słuchanie, a ostatnia godzina to jest mówienie. Nie ma podziału takiego kompletnie, po prostu pierwsze 2 godziny prowadzi jeden nauczyciel, drugie 2 godziny prowadzi drugi nauczyciel, ale nie ma takiego podziału, że na pierwszej godzinie tylko zawsze robimy gramatykę, a na drugiej na przykład tylko pisanie. W ogóle są otwierane
bodajże na pierwszym, drugim, trzecim chyba poziomie są dodatkowe klasy do ćwiczenia wymowy. W jeden dzień w semestrze mamy taki dzień jakiś taki cultural experience i to są różne rzeczy. Na przykład u mnie nauka gotowania, takie pieczątki jak w Korei są takie do podpisywania się. U nas były wyjazd do Lotte World i był wyjście na musical, a teraz na 6. poziomie i na 6. poziomie nie ma Munhwa tego, Co? no właśnie, tylko jest wycieczka dwudniowa z noclegiem i to też jest w cenie, także jest, jak to komuś to zmotywuje, żeby uczyć się aż do 6. poziomu, to... To ma wycieczkę w cenie. Tak, ma wycieczkę w cenie. Kolejna rzecz, to też że Bartek się pod tym podpisze, że mamy wymianę językową i tam zostaje Ci przypisany Koreańczyk, student Jonse i macie przez właśnie jeden semestr taką wymianę językową. I naprawdę jest to fajne, polecam, bo ja próbowałem na poziomie 3 i wtedy no faktycznie koreański mój poziom był słaby, więc ciężko było się porozumiewać, ale teraz robię na 6. I to jest chyba mój 2. czy 3. semestr, który robię tej wymiany i teraz jest mega spoko, wiesz, możesz sobie porozmawiać, faktycznie poznawać nowych ludzi. To jeszcze teraz wtrącę taki cool tip, jak ktoś skończy na Koreadę, to nie jest nigdzie napisane, to tylko wiedzą tajemniczeni, że jeśli będziesz miał 100% frekwencji przez co najmniej 3 semestry i kończysz level 6, to jest specjalna nagroda przewidziana dla tej osoby. A Ty miałeś 100%? Nie. Także ja nie dostałem tej nagrody, ale myślę, że ważnym częścią tej nauki są egzaminy i one są bardzo uporządkowane. To, co jest fajne w szkołach tych językowych, to jest, że pierwszego czy drugiego dnia dostajesz rozpiskę i na tej rozpisce jest wszystko. Którego dnia jest egzamin, jaki to jest egzamin, którego dnia jest quiz, jaki to jest quiz, którego dnia musisz oddać jakąś pracę. To jest mega fajne. Możesz sobie w jakiś sposób zaplanować to, jak się uczyć. Naukę. Bartek ma takie pseudokartkówki, No, coś takiego. a ja nie mam czegoś takiego, ja mam tylko midtermsy i finalsy, ale no wiadomo, że mamy jeszcze prezentacje różne i tak dalej i faktycznie to wszystko jest właśnie rozpisane w tym planie. U mnie to jest tak, że faktycznie te egzaminy z poziomu na poziom wyglądają tak samo, w sensie te zadania są takie same, tylko po prostu się zmienia zawartość i poziom tych słów. Na 5. poziomie się pojawił dodatkowy egzamin z mówienia, czyli już też mamy 2 egzaminy z mówienia, ale zawsze to był na 3., 4. poziomie to było po prostu interview. Rozmawiasz sobie z nauczycielem na tematy, które były w książce i na tym podstawie jest ocena z mówienia. Na levelu 5 to był, oprócz interview był job interview, czyli losowaliśmy temat, na przykład jesteś aplikantem na uniwersytet taki, major taki. No i miałeś listę tematów, które mogłeś wygłosować i musiałeś się przygotować i jakby grałeś taką rolę. A na końcowych egzaminach było jakby prezentacja na jakiś temat, czyli losowałeś znowu temat podany i musiałeś na to zaprezentować. A na levelu 6 jest debata, czyli zostaliśmy podzieleni na grupy i w tych grupach będziemy odbywać egzamin i znowu losujemy temat i mamy odbyć debatę, którą też, oczywiście te tematy to się uczymy jakby w szkole, tak? Czyli to jest coś, co jest poza tym podręcznikiem i dostajemy jakieś tam wytyczne, jak to robić, także to jest wszystko wytłumaczone. Oprócz egzaminów midterm i końcowych, które są najważniejszą częścią oceny, to jest zawsze ocena za jakieś tam zaangażowanie w zajęciach, jakieś 10% to na ogół jest. U mnie jest też ocena za quizy, to też jest jakoś mało, 10%, ale w każdym semestrze są jakieś takie duże prace, możemy Projekty tak nazwać. można. O, projekty, tak. No na przykład na pierwszych poziomach, no to jest na przykład, że się wychodzi po prostu na środek i się mówi z pamięci, że na przykład przedstawienie się, to jest chyba na pierwszym poziomie, z tego co słyszałam. Na drugim poziomie to jest na przykład przedstawienie swojego kolegi. Co chcesz robić w przyszłości, to było na 3. A na 4 u mnie się zaczynały już prezentacje, czyli faktycznie robiło się prezentację w PowerPoincie, no i był artykuł i trzeba było go omówić, streścić treść tego artykułu i później przedstawić to i jeszcze powiedzieć no, takimi słowami, żeby jakby klasa zrozumiała i później się zadawało jeszcze pytania do klasy. Na midterm jest prezentacja, a na końcowej się robi Solmunjosa,
czyli Ankietę się ankietę przeprowadza. To u nas to przeprowadza było i się też. omawia. Też w tym naprawdę trzeba napisać esej na 10 A, stron to trzeciego. mówię. Jest co robić, nie jest tak, że tylko się chodzi na zajęcia i wkuwa. Tak. Nie? Szczególnie im dalej w las, tym te projekty są bardziej... Kalsorok Tesan. No. No i zapomnieliśmy powiedzieć o najważniejszej rzeczy, że jeśli ktoś się zastanawia, czy na jaki poziom iść, to w ogóle nie musi się nad tym zastanawiać, bo na początku jest zawsze test poziomujący. Bo on jednak, myślę, że w miarę dobrze działa. U mnie jest w ogóle test jakby pisemny i później jeszcze jest rozmowa z kimś. U Ciebie to chyba w ogóle inaczej U wygląda. mnie to ta rozmowa jest przeprowadzana na podstawie self-introduction, które trzeba napisać przed. I na tej podstawie jakby nauczyciel na początku ma trochę ogląd na Twoje zdolności i później otwiera książkę, na przykład myśli, że jesteś na levelu drugim, no to sprawdza, zadaje Ci pytania na level drugi, jak na nie dobrze odpowiadasz, no to później zaczyna na level trzeci, a jak z kolei źle odpowiadasz, to zaczyna na level pierwszy i na tej podstawie U mnie chyba jest porusza te podobnie. tematy. Na pewno na początku zachęcamy do tego, żeby przejrzeć jeszcze jakieś frequently asked questions na obu stronach naszych uniwersytetów, a w razie pytań jakichkolwiek to zapraszamy do zadawania w komentarzach i dziękujemy bardzo za super odzew pod naszym pierwszym filmikiem, Dziękuję bo bardzo. aktualnie ma on tam prawie 3000 chyba na YouTubie, a na TikToku 22 000 i bardzo się cieszymy, że aż tak się bardzo, bardzo podobał. I co, zakładamy podcast. Tak, no, słuchajcie, Nie, ale To show. I też właśnie za miesiąc będziemy zaczynać naszą przygodę jako faktycznie studenci, jako sinipsęgi, tak zwani, więc na pewno będzie jakiś update. Jak wyglądają studia w Korei? Jak wyglądają studia w Korei? No. Chotaekual. Chotaekual. Wiesz co to jest? 좋아요. 댓글, Chotaekual. 구독, 구독, ostatni? 알. 알림. No, było 알림까지. 알림까지 해주세요. 초대꾸알 해주세요. 오. 바이바이. 바이. 오케이. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.